No cześć, pogadamy sobie dzisiaj o świetle. Na pewno nie raz i nie dwa razy zastanawialiście się, dlaczego influencerzy wyglądają tak pięknie, mają takie piękne, gładkie skóry, wyglądają tak flawless i dlaczego jak mówią, że mają jakąś krostkę, to w ogóle jej nie widać. I o co w tym chodzi, że my wyglądamy jak kostropate ropuszki, a influencerzy wyglądają tak pięknie. Dzisiaj pokażę wam cały sekret, jakim jest właśnie światło. Zrobimy sobie dzisiaj nieco mocniejszy makijaż. Mam tutaj przede wszystkim na myśli mocniejszy makijaż skóry, taki cięższy, i pokażę wam się w różnym oświetleniu, żebyście zobaczyli realia, jak wygląda prawdziwy świat. Być może część z was zna twórczynię z TikToka, jaką jest Meredith Duxbury. I jest to influencerka, która zasłynęła z tego, że nakładała bardzo, bardzo dużą ilość podkładu. I oczywiście na początku wszyscy się śmiali, jakie to jest kontrowersyjne. Ja sama również, wiecie, drwiłam troszeczkę z tego, jak dużo podkładu nakłada i po co to, i jakie to jest głupie i tak dalej. I oczywiście wszyscy mówili, że to jest głupie i tak dalej, ale wyświetlenia się zgadzają, wiecie o co chodzi. A co tu mi piesek wącha moją chusteczkę, co? Chcesz chusteczkę? Tak. I teraz na TikToku i Instagramie panuje taki trend, żeby właśnie sprawdzać tą technikę tej Meredith i sprawdzać, czy to faktycznie ma sens i czy to tak wygląda strasznie ciężko, jakby się wydawało. I ta technika jest po prostu ubóstwiana ponad przeciętność, ponieważ skóra wygląda flawless i wszyscy mówią, że jak to jest możliwe, że to wygląda tak flawless. No ja wam pokażę, dlaczego wygląda flawless, więc zaczniemy sobie dzisiaj od podkładu, w zasadzie u mnie od kremu BB i nałożę go sobie naprawdę dużo. Ta dziewczyna nakłada około 15 pompek podkładu, ja aż tyle nie nałożę, ale nałożę dużo. O matko. Okej, to jest bardzo duża ilość podkładu i zapomniałam zdjąć pierścionka i już żałuję. I uwaga, osoby z nerwicą natręctw, nie róbcie tego, bo to jest absolutnie tragiczne w uczuciu. Chodźcie bliżej. Fizycznie to jest dla mnie ciężkie do przeżycia. I teraz bierzemy gąbkę i wszystko doklepujemy. I tutaj mamy pierwszy powód, dla którego wiele osób twierdzi, że ich skóra wygląda flawless, czyli po prostu bez, no jak to się tłumaczy, nieskazitelnie, ponieważ produkt jest rozprowadzony bardzo równomiernie. Taka większa ilość jest w stanie właśnie dać nam bardzo jednolitą, równomierną warstwę podkładu. Teraz, kiedy używam gąbeczki, gąbeczka część tego podkładu wtłacza w naszą skórę, ale też część wchłania, bo przy dużej ilości kosmetyku gąbeczka będzie trochę zjadać. W ogóle w takiej ilości trochę wydaje się przyciemny. No i wklepujemy. No i korektora tam też jest strasznie dużo. Ja już tak sobie, wiecie, trochę mniej nałożę, no bo wszyscy znamy koncepcję, wiemy o co chodzi, nie muszę aż tyle marnować, więc wklepuję jeszcze korektor. No i tak, czy skóra wygląda flawless? No wygląda, bo wszystko jest zakryte, kosmetyk jest rozprowadzony bardzo równomiernie, no i po prostu nie przebijają nam żadne niedoskonałości, więc oczywiście, że to wygląda flawless. Ale poczekajcie do końca. Przypudruję sobie to pudrem. Mam w kosmetyczce miesiąca dr Ireny Eris, ale wiecie co, wybiorę coś tańszego. Wezmę sobie Blur od Claresy, bo tutaj muszę nałożyć tego pudru całkiem sporo. Albowiem, aby taką grubą ilość kosmetyku dobrze utrwalić, potrzebny jest puder. Stąd też się wziął baking, że właśnie przy większych, cięższych warstwach, przy tłustych kosmetykach nakłada się po prostu puder, aby to wszystko zasetować. Makijaż jest zasetowany, podkład jest zasetowany, kończę makijaż poza kamerą i zaraz do was wracam. Pierwszy fail, chciałam sobie utrwalić brwi żelem do brwi i trochę mi to się spieniło produktu. Chciałam go usunąć i usunęłam ładnie tutaj razem z podkładem. Wygląda to przepięknie. I już jestem z pełnym makijażem. Nałożyłam sobie konturowanie, róż, całkiem sporo rozświetlacza, bo skóra wydawała się taka dosyć płaska. Mam oczywiście makijaż oczu, makijaż brwi, no i usta. Makijaż oczu zobaczycie w odcinku Cały tydzień makijaży, więc tam zobaczycie, czym i jak był dokładnie zrobiony. Natomiast no, my przyjrzyjmy się temu makijażowi z bliska, bo czy wyglądam flawless? No ja uważam, że w kamerze tak. A czy z bliska wyglądam flawless? Nadal uważam, że tak. Nawet z bardzo bliska uważam, że ta tekstura jest ładna. Natomiast to, co może ją zniszczyć,
to po prostu światło. Zostańmy sobie na razie w studio, ale podniosę lampę dużo wyżej. Widzicie, co się stało ze skórą? Mimo iż to jest bardzo duża lampa, mam tutaj wciąż bardzo jasno i ma ona taki dyfuzor, więc jest to światło bardzo miękkie, więc i tak wygląda bardzo korzystnie, no to widzimy, że tekstura skóry już prezentuje się inaczej niż przed chwilą. Na pewno mocniej podkreślone jest zasinienie pod okiem, trochę mocniej tekstura tutaj. Staram się nie ruszać, bo moja kamera gubi ostrość przy takim bliskim zoomie. Tu widzimy, że zaczęły się pojawiać jakieś niedoskonałości, jakieś nierówności. Ten policzek akurat jest zawsze ładniejszy, więc tutaj niewiele się dzieje, ale na przykład tutaj widać delikatnie jakiś taki meszek, taki wąsik. Na pewno bardziej widać tutaj moje blizny na skroniach, teksturę, którą tutaj sobie zrobiłam naprawiając brwi. To miejsce jest już dużo, dużo gorsze, prawda? Niż przed chwilą. No i zobaczcie na zmarszczki. Widzicie, aż tutaj je widać, aż tutaj. Na skórze jest bardzo dużo kosmetyku, dużo pudru, więc skóra wygląda sucho i to światło trochę to uwydatniło. Teraz zdejmę sobie dyfuzor, który zmiękcza to światło. Zobaczcie, to światło jest teraz bardzo, bardzo mocne i celowo przesunęłam je do boku, bo jest ono dosyć nisko. Tutaj by mi tworzył cień z kamery, więc zobaczymy sobie właśnie na takim bocznym świetle, jak się prezentuje skóra, bo tutaj też boczne światło jest bardzo zdradliwe. I jak zapozuję w ten sposób, to ta skóra z tej strony wygląda naprawdę bardzo ładnie. Takie mocne światło z jednej strony potrafi zrobić nam przepiękny Photoshop, a z drugiej strony cienie z tej strony potrafią podkreślać teksturę. Więc chociaż ta połówka wygląda pięknie, tak na tej mogą się pojawiać już jakieś nierówności, niedoskonałości. Trochę mnie oślepia ta lampa, więc nie za bardzo widzę, co powiemy na ostre światło z góry. Światło z góry jest bardziej bezwzględne moim zdaniem. I zobaczcie, moim zdaniem tutaj już wygląda to znacznie gorzej, no niż na początku, niż nasze pierwotne ujęcia z miękkim światłem od przodu. Oczywiście mówię o tym wszystkim z dużą dozą przesady, no bo ta tekstura, no to jest absolutnie coś normalnego u nas, tylko chciałam wam pokazać, jak różnie potrafi wyglądać skóra z różnym oświetleniem. Kombinujemy dalej. Ok, przechodzimy na ręczne sterowanie, będzie mi łatwiej zmieniać perspektywę, abyście dobrze zobaczyli to, jak faktycznie wygląda skóra. Zaczynamy od najlepszej perspektywy, która podkreśla absolutnie wszystko, czyli skrajna góra albo skrajny dół. Zobaczcie. Jak się przekręcę w tę stronę i wtedy światło mam stamtąd, czyli z boku, zobaczcie, co się dzieje z teksturą skóry. I tutaj też przy tym mocnym makijażu twarzy właśnie teraz widać, jak mocno tak naprawdę podkreśla ona teksturę, bo skóra wydaje się taka grubsza. Pory wydają się grubsze i są podkreślone wszystkie włoski na skórze od dużej ilości pudru. Więc przy tej technice jesteś flawless do momentu, aż zmienisz perspektywę. Zobaczcie, co światło cienie potrafią zrobić ze skórą. Zobaczcie to. A teraz przekręcam się do światła. Dzień dobry. My name is Flawless. Zobaczmy na czoło. Bum! Dzień dobry. Czy wy to widzicie? I teraz ciach. Hello. Dosyć tego sztucznego światła przechodzimy do okna, moi drodzy. No i zobaczcie, że teraz skóra też wygląda całkiem ok. Nie obnaża tak mocno tekstury skóry, jeżeli światło jest równomierne i jest z przodu. Jestem przed oknem, tuż przed oknem, więc skóra wciąż wygląda ok. Nie jest może aż taka flawless, nie jest taka rozświetlona, ale wciąż wygląda dobrze. Natomiast jak przyjrzymy się z innej perspektywy, o, tak jak widzą nas ludzie, czyli z różnej perspektywy, może nie patrzą na nas aż tak blisko, ale wiecie, na potrzeby YouTube'a zrobię wszystko. I znowu zobaczcie. Jestem przed oknem, buzia wygląda całkiem ładnie, przekręcam się i zobaczcie, co się dzieje. Widać wszystkie włoski, wszystkie pory. Zobaczcie, co zrobił rozświetlacz tutaj z tą okolicą. I to są nawet rzeczy, które bez makijażu nie są tak mocno widoczne. Jestem przy dużym oknie, żeby zobaczyć, czy będzie jakaś różnica w tym, jak wygląda moja skóra. No i prezentuje się ładnie. Ale
czy w każdym świetle. Zobaczcie, co się dzieje. I powiem wam tak, gdyby na skórze było mniej kosmetyku, to ta tekstura nie byłaby aż tak mocno widoczna właśnie w światłocieniu. Oczywiście, że będzie, zawsze będzie mocniej widoczna. Zawsze będzie skóra gładsza z przodu, a bardziej ropuszkowata, steksturyzowana, jak światło pada gdzieś z boku. Więc to jest bardzo dobry tip, jeżeli robicie zdjęcia swoich makijaży, robicie sobie selfie, chcecie wysłać komuś, czy wstawić sobie na Instagram, czy inne portale. Pamiętajcie o tym, żeby światło było z przodu, bo wtedy wyglądamy najkorzystniej, makijaż jest dobrze oświetlony, nasza twarz jest dobrze oświetlona i nie podkreślamy sobie żadnych niedoskonałości, tekstury, zmarszczek i tak dalej, i tak dalej. No i też makijaż wygląda najkorzystniej, bo po prostu jest dobrze oświetlony z każdej strony. Jak zrobimy sobie zdjęcie makijażu tak, to widzicie, to oko jest praktycznie czarne, jest mocno zacienione, więc nie widać dokładnie, jak rozkłada się makijaż na naszej twarzy, czy on powiększa oko, czy on pomniejsza. Wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ustawimy się do światła przodem. Przechodzimy do najbardziej bezwzględnego światła, czyli światła w mojej łazience, ponieważ jest ono z boku, ale też trochę z tyłu, a przed sobą mam lusterko, więc zwykle jak się maluje czy pielęgnuje, to właśnie takie oświetlenie się u mnie pojawia. I powiem wam, że to jest najlepszy sprawdzian dla jakości mojego makijażu. Jeżeli widzę w świetle studyjnym, że wyglądam pięknie, a podchodzę tutaj i tutaj mam po prostu taką grubą warstwę kosmetyku, to od razu wiem, że przegięłam albo z pudrem, albo z podkładem, albo jeszcze czymś innym. Światło, które pada od tyłu, też będzie nam mocno podkreślać teksturę, ponieważ on tworzy cień, tak? Światło, które idzie w tym kierunku, będzie oświetlać nam najbardziej wypukłe części naszej twarzy i będzie tworzyć cień właśnie na każdej nierówności, na każdej teksturze, każdym wyprysku, każdym włosku i wszędzie. Więc widzimy, że ta skóra jest kompletnie nie flawless, tak jakbyśmy tego chcieli. A przekręcę się do światła. Magia, po prostu magia. Drugi policzek tak dla odmiany pokażemy. Jest trochę gładszy, ale wciąż teksturka jest bardzo ładnie podkreślona przez światło. Bum. Tu jeszcze był taki moment, o tutaj, że jest dosyć mocno widoczna ta okolica. A przy świetle znika. Naturalne światło bardzo obnaża tą technikę. Zobaczcie, jak bardzo grubo to wszystko wygląda. Nawet, o widzicie, tutaj te zmarszczki. Ja tu nie mam zmarszczek, to są zmarszczki po prostu, które się zrobiły w podkładzie. Zobaczcie. I to jest prawda, że nakładając dużo podkładu i dużo pudru, twarz wygląda na bardzo ujednoliconą, bo po prostu jej koloryt jest ujednolicony. Tekstura w pewnym sensie też, ponieważ nakładając puder zabieramy błysk, który podkreśla zawsze teksturę. Ale z drugiej strony ta tekstura jest bardziej uwydatniona właśnie w naturalnym świetle, bo skóra wygląda na grubszą, na bardziej suchą. Widać wszystkie zmarszczki, nawet te, które nie istnieją, wszystkie włoski na twarzy i tak dalej. Więc nie dajmy się zwieść tym, że jeżeli zaczniemy teraz nakładać 15 pompek podkładu, nie musicie tak robić, absolutnie nie, bo to z jednej strony owszem, w pewnym sensie tak działa, że jest bardziej ujednolicona skóra, ale z drugiej strony jest podkreślone co innego, co może nie chcemy, żeby było podkreślone. Pamiętajmy, kochani, że skóra to jest tylko skóra i ona zawsze będzie mieć teksturę, bez względu na to, jakich kosmetyków użyjemy, jakich podkładów, jakich pudrów, jakich technik. Skóra to jest skóra. Będzie wyglądała raz lepiej, raz gorzej. Niektórzy mają trochę bardziej gładką, niektórzy mają mniej gładką, mają więcej włosów, mają więcej zarostu, wyprysków, blizn, przebarwień, zmarszczek. Jesteśmy ludźmi, to jest zupełnie normalne, więc nie dajmy się zwariować, że influencerzy wyglądają absolutnie idealnie i flawless, bo flawless to wygląda tylko moja kochana dzidzia, która tam sobie śpi, Dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny, może uświadamiający, a może pomógł Wam w robieniu idealnych zdjęć na Instagram. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie i dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego.